Tu na zapytanie kolegi Czarnego Henka z kanału Czarny Henik pytało się, jak się mają banany po zimowaniu. No i od razu myślę, że przejdę się po prostu po wszystkich roślinach, to znaczy po większości z nich. Kolokazje tutaj, jak widać, bardzo dużo odnóżek powypuszczały. Nie wiem gdzie, jak to się porozsadza, gdzie ja to powsadzam, bo tu jest na przykład mamuśka, a tu już jest następna generacja i tu już są następne odnóżki. To jest kolokazja Coal Miner, czyli raz, dwa, trzy. Tu jest kolokazja Sumo. Coraz większe te liście wypuszcza. Także w tym roku, to znaczy w tym sezonie on pójdzie do większej doniczki. Natomiast jeżeli chodzi o Brugmansię, to mówię, to sobie ją upodobały ślimaki. Także od czasu jak przyszedł patyk, to urosło jakieś 40 cm od Piotra Kana w ogrodzie. Także całkiem sporo. Tylko że właśnie problem z tymi ślimakami. No ale tu walka ze ślimakami to jest tak, że to jest niekończąca się historia. Wysypie się niebieskie kryształki, one tam mają jaja na tych liściach poskładane, jakieś tam ślimaki zginą. No i za jakiś czas znowu są ślimaki malutkie. Trzeba sprawdzić, czy oprócz kryształków są jakieś środki opryskowe, które również pozbywają się jajek. Ale to zobaczymy. Tu natomiast Czarny Heniek głównie pytał o banany. Jako że tu już się trochę miejsca zrobiło. Tu jest Zebrina Royo. Jak widać, ona straciła kolory, ale myślę, że dojdzie do siebie po prostu, jak będzie wypuszczać już następne liście. No wiadomo, zima. Ja je tak podlewałem je, ale to tak okazyjnie, jak było słonecznie, raz na jakiś czas, nie za dużo, tak żeby, no i liście, jak widać, nie ciąłem. No i przeżyłem, nie? A tu jest Eduard Cavendish. Tam niektóre te odnóżki popadały, małe, ale podejrzewam z braku światła. No a tu jest Black Tie. Też się wyciąga trochę, liście powyciągał, ale generalnie się tym nie przejmuje. Zobaczymy. Za to Maurelasy wypuszczały bardzo małe liście. Tu takie porównanie. Te poprzednie liście, które były przedtem, a tutaj właśnie te z sezonu zimowego, no jakieś, nie wiem, 30 cm mniejsze, no ale to myślę, że to się nadrobi wszystko i będzie dobrze. O, kumczat i cytrynka. Cytrynka wypuszcza tutaj normalnie kwiatostan. Także rośliny poczuły już wiosnę i szaleją strasznie. No, nie dziwię się, bo dzisiaj jak wróciłem z pracy, to w szklarni było 35 stopni, no, czyli maksimum było, myślę, tak jak w sobotę, około 38. Także w godzinach szczytu to trzeba było, to się woda zebrała na dachu namiotu. Mówię, i w dniu jutrzejszym chyba będę namiot rozbierał, tak że tu się zrobi więcej miejsca, potem będę myślał, jak te rośliny ustawiać, przestawiać, rozstawiać, bo na pewno papryki wyjadą, bo myślę, że w ten sposób pozbędę się części ślimaków, a przynajmniej jaj, ale chcę poczekać aż temperatury plusowe się zrobią i zobaczyć, co się z tymi paprykami stanie, nie? Jakie one te temperatury wytrzymają. Teraz ma być plusowo, w najbliższą prognozę 2-3 tygodnie, jak sprawdzałem, to maksymalnie w nocy ma być koło 3, no ale tutaj mówię, zobaczymy, co z tego wyniknie. A tu natomiast awokado, 3 sztuki, te zeszłoroczne. Jedna wypuściła odnóżkę i tu mam taki pomysł, że po prostu ja tą odnóżkę obetnę, bo jak to się rozrośnie w taki gąszcz, to potem ciężko będzie tym operować. No i spróbuję mu ukorzenić. Ciekawy jestem po prostu, czy da się ukorzenić. I taki właśnie mi do głowy przyszedł pomysł. Kasztany. Kasztany się trzymają cały czas. One tak trochę przystopowały jak gdyby, ale na zimę
ale jak widać, jeżeli nic im się nie stanie, to tutaj 5 kasztanów jest na ten czas. Także myślę, że w przyszłości je posadzimy gdzieś w ogrodzie. No jeżeli chodzi o migdałowiec, no została jedna sztuka. Po prostu z tymi pozostałymi dwoma, pomimo oprysków, stało się coś takiego. Także, ale myślę, że teraz już będzie coraz lepiej, bo temperatury w tej chwili jest 24, jest, nie wiem, godzina 17, między 17 a 18, a było około prawie 40, tak myślę przynajmniej. No mógłbym to sprawdzić, ale mi się nie chce po telefon iść, także no. Także będziemy kombinować. Jak widać, wszystkie roślinki przeżyły. Tu jeszcze zdam relację, jak się mają roślinki w domu. No ale generalnie pozytywnie. Póki co z tych zakupionych roślin w sklepie w zeszłym roku wszystkie przeżyły. Jeszcze tu dodam, że te korzenie, co widać, są od Maurycego. Zapuścił korzenie. Przy bananach to normalne, że one sobie wychodzą na zewnątrz. No a tu jak widać już są roślinki w domu. Tu między innymi jest X-Cross. Tak jak widać, one są tutaj pod sztucznym oświetleniem, żeby nie było. Tak wygląda właśnie oświetlenie z zewnątrz. No, czyli po prostu oświetlenie z zewnątrz wpada tutaj jedynie na sadzonki w sezonie. Jeżeli chodzi o roślinki, to one są w 100% oświetlone oświetleniem sztucznym. Jeżeli chodzi o X-Crossa, ostatni liść trochę stracił kolory. Widać, że brak mu składników, ale no bo ja też je podlewałem raz na tydzień, półtorej, także żeby je trochę przyhamować. No ale w tym tygodniu jeszcze te roślinki pójdą do szklarni, także tam będą nawożone. No i myślę, że one po prostu odżyją w ten sposób. No tutaj jeszcze kany. Tu między innymi kana Australia i kana Giant Paradise. No, mówię, to pierwszy sezon właśnie zimowania roślin i chciałem po prostu sprawdzić, jak się zachowywają roślinki i w domu, i roślinki w szklarni. No jak widać, wszystko ma się, powiedzmy, dobrze. No i to by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie.